Jakiego laptopa wybrać na komunię, to pytanie przewija się co roku o tej samej porze. Dlatego zapraszam Was na pierwszy materiał, w którym przyjrzymy się konstrukcjom do 4000 zł. Gdy piszecie do mnie w tej sprawie, z reguły kończycie to dodatkowym pytaniem, czy aby nie strzelacie sobie w kolano i może lepiej byłoby się wstrzymać i trochę więcej dozbierać. Moja odpowiedź jest zawsze identyczna i w zasadzie w formie pytania. Do czego dokładnie będzie służył laptop? Dla jednych laptop do gier to urządzenie, które ma umożliwić im granie godzinami w produkcję z mało wymagającą grafiką, dla innych to sprzęt do najnowszych tytułów AAA, a dla kogoś innego do okazjonalnego grania, ale też wydajnej pracy lub gier wymagających dużej mocy obliczeniowej ze strony CPU, a karta graficzna może działać nawet z połową mocy. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy do 4000 zł da się kupić laptopa do gier, jest jak najbardziej twierdząca. Musimy mieć jednak na uwadze ograniczenia co do jego możliwości. Zanim zaczniemy, proszę Was, pamiętajcie, że materiał ten jest całkowicie niesponsorowany i w przeciwieństwie do treści zawierających lokowanie produktów, ja naprawdę miałem możliwość testowania wymienionych tu modeli i to w wersjach konsumenckich, a nie wyselekcjonowanych samplach dla redakcji. Tak więc to, co tu usłyszycie, może lekko odbiegać od filmów sponsorowanych, gdzie ktoś zapomniał uruchomić pomiaru temperatury, ale na koniec zapewnia Was, że na pewno wszystko było ok. I od razu zacznijmy od czegoś, czego nie spotkacie w konkurencyjnych materiałach, a mianowicie dwóch laptopów, których kompletnie Wam nie polecam. I są to dwa modele od MSI, GF63 oraz Cyborg 15. Są to mało śmieszne parodie z laptopów gamingowych, zwłaszcza Cyborg 15, który zadebiutował w astronomicznej cenie, prawie 6000 zł, po czym błyskawicznie stracił prawie połowę swojej wartości. Miałem okazję go testować, można podsumować go jednym krótkim zdaniem. Ładnie spakowane nic. I znam jedną osobę, która zakupiła go z drugiej ręki już po obniżonej cenie, ale bez możliwości zwrotu i teraz przeklina producenta. Sorry Zbychu, trzeba było mnie słuchać, czasem cena to nie wszystko. Natomiast GF63 to w zasadzie dokładnie ten sam laptop, tylko w gorszej obudowie z poprzednich lat i on już był sporo lepiej wyceniony, niemniej jest on jeszcze głośniejszy od Cyborga, a wydajnościowo oba te modele wypadają jak Nitro 5 sprzed 4 lat. Jeśli nie wierzycie, zobaczcie sami, link do pełnego nagrania jest w opisie. A teraz dwie konstrukcje, z którymi mam duży problem, czy je polecać, czy nie. I jest to Nitro 5 oraz Gigabyte wersji G5 oraz 17-calowej G7. W przypadku tej wersji Nitro odstrasza mnie słaba matryca i przekłamany limit mocy. Dysponują zasilaczem 135 W, czyli takim samym jak wspomniane wcześniej modele od MSI. Mimo to TGP wynosi tu 75 W, co nie jest najgorszą wartością, ale moc wspólna CPU plus GPU nie może przekroczyć 90 W, co powoduje dławienie się sprzętu w pewnych sytuacjach i grach. Jeśli Was to nie przeraża, to link do pełnej niesponsorowanej recenzji tego modelu znajdziecie w opisie. Następnie mamy Gigabyte G5, G7 i jak możecie się domyślić, wersja z piątką to model 15,6 cala, natomiast 7 oznacza 17-calowy. Mam co do nich mieszane uczucia, wszystko wygląda nieźle na papierze, biorąc pod uwagę parametry do ceny. Mamy tu i5 12500H i RTX 4050 z TGP 75 W. I jest to identyczna wartość jak wspominanym przed chwilą Nitro. Natomiast różnią się one zasilaczem, w tym wypadku jest to 165 W i pozwala on na większy limit mocy dla CPU, ale niestety nie wyrabia chłodzenie, a raczej pasta termiczna, którą oczywiście możecie wymienić i to bez utraty gwarancji. No i nareszcie modele, które można polecić z czystym sumieniem, oczywiście mając na uwadze ograniczenia każdego z nich oraz to, do czego mają służyć. Lenovo Loku, czyli w zasadzie IdeaPad po liftingu. Dostajemy tu RTX 4050 95 W, oznacza to pełną moc, ale bez możliwości overclockingu. Model ten dostępny jest w wersjach z procesorami od Intela i AMD. Miałem możliwość przetestowania obu i ten od czerwonych działa zdecydowanie szybciej, ale za to był dość kapryśny. Przez długi czas był on nacenzurowanym z uwagi na podawaną w specyfikacji informację o braku możliwości powiększenia pamięci ponad 16 GB. Zostało to przeze mnie sprawdzone i okazało się nieprawdą. Największą zaletą jest 3-letnia gwarancja od producenta, ale tutaj było trochę zamieszania. Najpierw były objęte nią laptopy z CPU Intela, a potem AMD.
Obecnie informacja o 36 miesiącach widnieje pod wszystkimi modelami, więc może Lenovo postanowiło ujednolicić politykę w tej kwestii. Natomiast największą wadą tego modelu jest jasna, ale za to wolna matryca, która dodatkowo posiada odzorowanie kolorów na poziomie jedynie trochę ponad 60%. Więc w zasadzie jest to laptop dla osób, które chcą grać, ale w niezbyt dynamiczne gry i nie zależy im na odzorowaniu kolorów. Po więcej odsyłam do materiału na dole filmu w opisie. Asus TUF, czyli solidna konstrukcja z dobrym chłodzeniem i zdecydowanie większą mocą TGP-TDP. Ma on wiele zalet i niewiele wad, ale podobnie jak w Lenovo jedną z nich jest matryca. Czasy reakcji w tym modelu co prawda są lepsze niż w Lenovo, ale dalej pozostają jednymi z gorszych. Na szczęście producent zastosował tu panel z odzorowaniem kolorów na poziomie prawie 100%, dzięki czemu poza zabawą jest to świetna propozycja do wydajnej pracy, szczególnie z materiałem foto-wideo. Wspominane wcześniej limity mocy dają nam możliwość wyciśnięcia z grafiki od kilku do kilkunastu procent więcej wydajności, co pozwala nam na zmniejszenie dystansu do tanich modeli z RTX-ami 4060. Niewątpliwą zaletą modeli od Asusa jest oprogramowanie, w którym możemy sterować limitami mocy i ustawieniami wentylatorów, dzięki czemu mamy pełną możliwość jego personalizacji. Dodatkowo tym, co wyróżnia ten model na tle poprzedników, jest bardzo długi czas działania na baterii i wynosi on ponad 10 godzin. MSI Bravo 17 moim zdaniem najlepiej wyceniona premiera ostatnich miesięcy. W pewnej chwili jego cena wystrzeliła na prawie 5000 z uwagi na możliwości nieustępujące droższym konkurentom, a do tego był to najtańszy laptop z ekranem 17 cali, tańszy nawet od dużo gorszego Gigabyte'a G7. Największą wadą jest matryca, która mimo swojego rozmiaru zapewnia bardzo kiepskie doświadczenia pod każdym względem, zarówno jasności, odzorowania kolorów oraz czasów reakcji. Niewątpliwą zaletą są limity mocy, które plasują go pomiędzy Loku a TUFem. Z ciekawostek na jego temat producent umieścił tu dodatkowe gniazdo dysku M2, ale zapomniał o możliwości przykręcenia, więc musicie trochę pokombinować, jeżeli będziecie chcieli go rozbudować. Pełen materiał na temat tego konkretnego modelu znajdziecie w opisie pod filmem, więc możecie się z nim zapoznać. I na koniec Nitro 5, którego nie recenzowałem, ale od jakiegoś czasu mam go w domu i wykorzystałem do testu turbopodkładki chłodzącej. I w zasadzie jest to najbardziej zbalansowana konstrukcja, mająca tylko jeden minus, o którym powiem za chwilę. Nareszcie jest to pierwszy model w tym zestawieniu, gdzie dostajemy świetną matrycę zarówno pod względem odzorowania kolorów, jasności, jak i czasów reakcji. I tutaj uwaga, ponieważ producenci lubią robić ludzi w balona. Zwróćcie uwagę, aby matryca miała 165 Hz, ponieważ wersje 144 Hz są gorsze pod każdym względem. Poza tym mamy tu system chłodzenia, który był przystosowany teoretycznie do znacznie wyższych limitów mocy. Może nie aż takich jak w TUFie, ale jednak. I tutaj dochodzimy do największej wady, jaką jest oprogramowanie, które nie pozwala ustawić prędkości obrotowych wentylatorów, a profile producenta są wręcz tragiczne. Nie do końca rozumiem, bo Nitro V i 16 ma już nowe, pozwalające wręcz na pełną kontrolę. Zawsze byłem dużym krytykiem serii Nitro, ale podsumowując ten model jest prawie idealnie i polecam go do szybkich gier online, gdzie liczy się każda milisekunda. Dodatkowo sprawdzi się on jako narzędzie wydajnej pracy i z materiałem foto-wideo. Niestety zazwyczaj kosztuje on lekko powyżej 4000, ale nie znaczy to, że nie uda się Wam go kupić taniej na jakiejś promocji. Mnie nawet trafiła się wersja z RTX 4060 za 3999 zł. Dlatego śledźcie zakładkę społeczności, gdzie na bieżąco umieszczam takie promocje. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia!